Za tym idzie mnóstwo godzin ciężkiej pracy, potu, krwi, nieraz łez, kłótni. No jest to... Cały ten backstage jest naprawdę bardzo wymagający fizycznie, organizacyjnie. Prawdę mówiąc, te kulisy są wykańczające bardzo często, bo my całymi dniami jeździmy z jednego końca na drugi koniec, łapiemy to światło, łapiemy tą pogodę. Wielu rzeczy się nie da zaplanować, chociaż próbujemy wszystko zgrać. Jak już pracujesz nad czymś przez kilka miesięcy, to cały czas żyjesz w tym rytmie, żyjesz tym. W naszym przypadku nie da się oddzielić twórcy od tworzywa, bo to my robimy zdjęcia, my robimy filmy, my robimy opisy, my to edytujemy, my robimy skład książki i Polska z nieba to jest 300% nas i 300% naszego życia. Wszystko oczywiście zaczęło się od pomysłu, a za pomysłem musiała pójść decyzja, czyli ten impuls, że tak, w tym roku robimy Polskę z nieba. Usiedliśmy przed mapą, zaczęliśmy zaznaczać na niej różne punkty, miejsca, które dla nas są ważne, które lubimy, które wiemy, że po prostu powinny się w takim albumie znaleźć. No i spędziliśmy też bardzo dużo czasu na researchu, czyli na szukaniu ciekawych miejsc ważnych. To było trochę jak taka powtórka ze szkoły podstawowej, z gimnazjum, z liceum. Jadąc w dane miejsce, czytaliśmy o historii tego miejsca, oglądaliśmy filmy. Chcieliśmy wiedzieć, co pokazujemy, żeby później, kiedy już będziemy lecieć dronem, czy samolotem, czy śmigłowcem, żeby wiedzieć, na czym się skupić, na co zwrócić uwagę. Przez to też to fotografowanie było dużo bardziej świadome. Chcemy w albumie mieć wszystkie pory roku, wiele miejscowości, dzień, noc. To wszystko trzeba zrobić, tam trzeba pojechać. No i uznaliśmy, że nie ma na co czekać, tylko trzeba je powolutku, konsekwentnie, jeden po drugim realizować, jeździć po Polsce. Mnóstwo osób ma takie wyobrażenie, że jedziemy gdzieś polatać samolotem i że my tym samolotem lecimy, prawda? Tu popatrzymy w prawo, tu popatrzymy w lewo i generalnie jest tak super. A w praktyce bardzo często to wygląda tak, że jedziemy gdzieś na drugi koniec Polski przez kilka godzin, więc już samą drogą jesteśmy zmęczeni. Tam na miejscu mamy godzinę albo dwie na całą sesję i na wykorzystanie światła, żeby nam pogoda nie uciekła. Zrozumiałem, jak wiele różnych zawiłości wiąże się z poszczególnymi regionami i też jak ślady tej dawnej historii są dziś widoczne. Więc patrząc na Polskę z taką świadomością, znając historię, znając jej kontekst, zupełnie inaczej też interpretuje się te zdjęcia. Czyli to, że na przykład patrząc na Gdańsk, na Westerplatte, widzimy półwysep, widzimy linię brzegową i kontekstem dla tego miejsca jest jego historia. I to sprawia, że miejsca w albumie zyskują drugą głębię, zastanawiamy się nad nimi. Chyba najbardziej niezapomniana sesja podczas prac stricte nad tym albumem to była sesja nad Morzem Mgieł w Pieninach. No to są takie widoki, to było wręcz takie mistyczne przeżycie, takie metafizyczne, że przez chwilę naprawdę nie wiedziałem, czy to się dzieje naprawdę, czy to jest sen. Tak naprawdę większość czasu, kiedy pracowaliśmy nad Polską z nieba, poza tym, że pokazywaliśmy w mediach społecznościowych, że gdzieś jesteśmy, gdzieś robimy zdjęcia, ale nigdzie nie powiedzieliśmy wprost, że pracujemy nad nowym albumem. To się pojawiło dopiero niedawno. Wiele osób to zaskoczyło, wiele ucieszyło. I tak naprawdę dopiero teraz obserwujemy reakcję ludzi na to, że Poland On Air wydaje nowy album. Cały czas mam takie poczucie, że jeszcze tyle jest do zobaczenia, chociaż już dużo zrobiliśmy, ale ciągle jest jeszcze coś na zaś, coś, co jeszcze chcemy sfotografować dalej i więcej.